Cześć! Dzisiaj sobie wyjaśnimy, co to jest napięcie trójfazowe. Popatrz na ten przykładowy generator prądu. Wewnątrz wirnika mamy umieszczony magnes neodymowy, natomiast na stojanie dookoła 3 pary cewek. W naszym przypadku są to tylko 3 cewki. Usunąłem cewki po przeciwnych stronach, aby lepiej tutaj zobrazować działanie generatora. Zwróć uwagę na 4 punkty charakterystyczne. Jeżeli magnes obrócony jest stroną północną w kierunku danej cewki, wówczas napięcie wytwarzane przez tą cewkę wynosi 0 V. Jest to związane z tym, że w tym momencie następuje najmniejsza zmiana pola magnetycznego. Następnym punktem charakterystycznym jest moment, kiedy z biegunu północnego zmieniamy na biegun południowy. Wówczas następuje największa zmiana pola magnetycznego i na danej cewce wytwarza się największe napięcie. Jeżeli magnes mamy zwrócony stroną południową w kierunku cewki, wówczas również napięcie spada do 0 V. Jest to związane również z tym, że przy takim ułożeniu magnesu zmiana pola magnetycznego w cewce jest najmniejsza, a przy braku zmiany pola magnetycznego nie wytwarza się napięcie. Ostatnim punktem charakterystycznym jest moment, gdy zmieniamy z bieguna południowego na północny. Wówczas następuje największa zmiana pola magnetycznego w cewce, ale ponieważ prąd w tym przypadku płynie w przeciwnym kierunku, miernik pokazuje maksymalne napięcie ujemne. Pełny obrót magnesu neodymowego dookoła swojej osi trwa 20 milisekund, czyli w rzeczywistości obraca się on 50 razy na sekundę. Stąd nasze napięcie w gniazdku ma 50 Hz. Zauważ, że nasz generator przypomina stojan silnika indukcyjnego trójfazowego, który ma jedną parę biegunów, czyli ten, który ma 2710 obrotów na minutę. W wielkim uproszczeniu można stwierdzić, że nasz stojan silnika składa się z 3 par cewek, gdzie każda para cewek naprzeciwko siebie stanowi jedno uzwojenie. Uzwojeń silnika mamy wówczas 3. Jeżeli zamiast wirnika do wnętrza naszego stojana silnika włożylibyśmy magnes neodymowy i zaczęlibyśmy nim kręcić, wówczas otrzymalibyśmy prąd trójfazowy. Zauważ, że jeżeli cewkę z trzeciego uzwojenia przełożymy o 180 stopni, to znaczy nie rotując ją, wówczas nasz generator również w tej samej sekwencji będzie generował napięcie trójfazowe. Jeżeli zastosowałbym pary cewek i połączył je szeregowo, napięcie wytwarzane byłoby 2 razy większe.